moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Aśka, witam się z Wami w poniedziałek. Już wkrótce dzień mamy. Czas więc przygotować jakiś projekt, który podarujemy swojej mamusi. Słuchajcie, tych pomysłów jest sporo, mnóstwo, bardzo dużo. Ile głów, tyle pomysłów, a ja zapraszam dzisiaj na moją inspirację. Cieszę się, że jesteście tutaj, że ciągle Was przybywa. To jest bardzo miłe, że ten kanał jednak klikacie i subskrybujecie. No, nie ukrywam, że to wielka radość i też pozwala rozwijać mi się tutaj na kanale, dlatego zachęcam do subskrybowania, do klikania dzwoneczek i dziękuję wszystkim wspierającym, którzy wspierają jakby dodatkowo jeszcze dzięki nim. Mój mózg pracuje jeszcze na większych obrotach, bo trzeba wymyślać jeszcze coś ekstra, więc też zapraszam Was do wspierania i do działania. Dzisiaj też ze wspierającymi już teraz, kiedy ten film pojawił się na kanale. Czekajcie, bo znowu mi się dryda stół. My widzimy się i robimy sobie dzisiaj troszeczkę luzacki wpis do journala. Do journala pogadamy troszkę. Może też poplanujemy, może jakieś tajemnice pozdradzamy. To się okaże. Zachęcam. A my jedziemy z projektem dla mamy. Słuchajcie, dawno, jak to zwykle, słuchajcie, ja odkopując tamtą półeczkę, o której ostatnio wspominałam, znalazłam wiele skarbów, więc oczekujcie, że będzie się tu troszkę działo. I odkryłam tam takie wykrojniki, one prawdopodobnie są z AliExpress, bo to tak jakoś nie kojarzę, ale ja miałam taki etap dawno temu, gdzieś tam bardzo dużo na bazarkach udało mi się kupić wykrojników, które wiem, że są prawdopodobnie z Ali, niektóre myślę, że mam nadzieję oryginalne są. Wiecie, nie wnikałam. W każdym bądź razie sporo tych moich złomków poodkrywałam, a jednym z nich jest właśnie taki, to jest taka wkładka, tak jakby może taka karta mata do albumów, ale jej część wygląda właśnie tak. Tu jest jedyny feller, ponieważ tu, zobaczcie, widzicie, i gdyby to... No, jeszcze był jakiś wykrojnik w środku, żeby to było tylko przeszyte i wykrojnik z wycięciem, miałoby to większy sens. Natomiast on nam odcina tę rameczkę i zostawia taki odpad. Zatem ja sobie to za chwileczkę połączę, bo chciałabym, żeby ten panel górny jednak był z tym, ale też to fajnie wygląda, bo przy okazji mi się to połączy ze sobą, więc uznajmy, że da się to przeżyć. Chociaż ja chyba będę musiała wziąć sobie tu trochę jakichś ścineczków, żeby to tam od środka połączyć, bo trudno będzie je ze sobą połączyć, także no jakoś to tam, słuchajcie, wykombinujemy. Mateczko, ptaszek przeleciał mi przez okno, myślałam, że ktoś stoi. Jakoś tam coś tam wykombinujemy, myślę, że nie będzie źle, zaraz się okaże. I już Wam tutaj przedstawiam, co sobie przygotowałam. Ja już powycinałam te elementy, bo nie ukrywam, że troszkę tutaj, wiadomo, wycinania jest, bo tutaj parę warstw. Pracować będę z kolekcją Sunny Blooms ze Scrap and Me. Słuchajcie, nie wiem, ona jest chyba z ubiegłego roku, ja już nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, jest tu data jakaś, nie ma. Taka kolorowa, wesoła kolekcja, ona miała jeszcze kwiaty do wycinania, miała listeczki, więc ja sobie tu parę takich elementów powycinałam, zobaczymy, czy uda mi się to wszystko dopasować. Jest koronka, bo koroneczkę będę chciała, są kwiaty, chyba głównie od Ani Kierus, bo to ja mam taki miks, wiecie, powrzucanych różnych kwiatów z foamiranu, więc może to być kogoś innego, ale głównie Ani Kierus właśnie. Mam z wykrojników powycinane jeszcze takie, bo mi się spodobały. Zobaczymy, czy to użyję, czy nie. Mam też przygotowany w obwodzie tutaj wykrojnik z Scrap and Me z takimi listeczkami. Jeżeli będę potrzebować, to sobie wytnę. Mam jeszcze też tutaj przygotowane, już sobie dociąłam do środka, wyciąć potem tymi rameczkami, ale z tym jest trochę zabawy, to sobie zostawię na potem. No i tu zostały mi takie ścineczki, które też zostawiam, ponieważ może jak będę potrzebować, wytnę z tego listki. Także tak to wygląda. I takie świecidełko, słuchajcie, może też go tu wkomponujemy, w związku z tym, że ze mnie jest taka dosyć sroczka. Ja sobie jeszcze sięgnę po klej na gorąco, postawię sobie go tutaj bliżej siebie, włączam już go, żeby mi się rozgrzewał. Ok. No i możemy zabrać się do pracy. Ja sobie tylko zerknę, czy w ogóle jestem widoczna. Chyba tak. Powiem Wam szczerze, pogoda za oknem, ja jestem troszkę smutna, bo ja już tak bardzo czekam na tą wiosnę. A tu roztak. Pomidorki już za chwilę nam zaczną chyba owocować na tym parapecie w kuchni, bo my sobie sami, wiecie, sami od ziarenka
Dobra. Oczywiście masełkiem do spodu, nie? I no mam nadzieję, że wreszcie już ta wiosna przyjdzie, bo już mi tęskno, smutno. Już bym chciała wypić kaweczkę a właśnie kawkę też mam przygotowaną. Kawka do pracy musi być. Już bym wreszcie chciała wypić herbatkę pod orzechem. I widzicie, teraz ładnie to sobie złożymy. Ma to swój urok. Wygląda to ładnie. Nie wiem, czy pamiętacie, ja taką kartkę robiłam. Rany, co to było? Ja już teraz nie pamiętam. W każdym bądź razie tak sklejałam właśnie. Wycinałam elementy i wklejałam ich z powrotem. To się nazywa jakoś fachowo. Ja zawsze zapominam te trudne nazwy. Gdyby to miało jakieś odpowiedniki po polsku, to pewnie bym zapamiętała. Ale to wszystko takie, wiecie, amerykańskie. Ja potem nie pamiętam. I tu sobie zetniemy trochę, żeby nie było widać. Chodzi o to, żeby sobie to tu przytrzymać na tych krawędziach, a wiecie, że ja wolę zdecydowanie klej. Dla mnie taśma to takie, no jak zrobię taśmą, to zrobię, ale zdecydowanie bardziej wolę z klejem. Sprawdzimy, o jest ok, to ten sobie też tak dotniemy i szybciutko to połapiemy. Mam też tutaj tekturę introligatorską. No i ja, zobaczcie, jak ja mam oko proste. Dzień mamy. Trzeba wymyślić jeszcze coś. Ja już myślałam, że mojej mamie może jakiś ładny ogród zamówię, taki w szkle, bo ona takie lubi, wiecie, rzeczy, więc albo gdzieś zabierzemy. Dobra. No i takim sposobem ja sobie to ze sobą tutaj połączyłam i tak mi to wyszło. Całkiem zacnie to wygląda. Ładnie się to wypełniło i taki fajny efekt zrobił mi się, wiecie, tego tak jakby w rameczce umieszczone. Ja sobie oczywiście dotnę teraz kawałek tektury introligatorskiej, tylko pytanie, gdzie są moje nożyczki do cięcia tektury. Już nie wiem, serce mi pęka, bo wiecie, czy wy też tak macie, że ciągle sprzątacie, a macie coraz większy bałagan. Ja nie wiem, ja już się poddaję. Ja chyba sobie tu kogoś wynajmę, żeby mi posprzątał tą pracownię, bo ja nie wiem. Ja już nie wiem, co z tym zrobić. Tu może sobie najwyżej zetnę te boczne krawędzie, jak trzeba będzie, a raczej trzeba będzie. Dobra. Tak by to wyglądało, słuchajcie, i ja sobie już to fajnie mam przygotowane. Posmarujemy, troszeczkę sobie obciążymy, odłożymy na bok. Wszystko pogubiłam. Ja tutaj nagrywałam, słuchajcie, premierę no podniosłam jedną rzecz i znalazłam nożyczki, ale dalej nie widzę mojej szpatułki. A tu jest. Ok. Nagrywałam Scrablato i wszystko pozdejmowałam trzeba zdjąć. Słuchajcie, wkrótce pojawią się nowości. Czy wkrótce? Myślę, że pojawią się pewnie na sklepie wraz z premierą warsztatu imieniny cioci Krystyny. Ja myślałam, że będzie to w czerwcu, ale raczej, słuchajcie, nie chcę też Was obciążać, zwłaszcza osób, które zbierają wszystkie stempelki do tej paczki niespodzianki na koniec, więc raczej chyba w lipcu. Teraz jedziemy ze Scrablatem, więc myślę, że to będzie tak dobrze rozplanowane. Ja też potem udaję się na urlop, więc wiecie, nie chcę też wszystkiego wpychać. I teraz tak, zrobiłam sobie bazę oczywiście sama. Wiecie, to jest proste. Zginamy kartkę, bazę na pół, przykładam dziurkacz w taki sposób, że wykrojnik, że ostrze wysuwam poza ten zgięty brzeg, no i wtedy on mi go nie wycina, tylko mam ładnie, widzicie. I tak to będzie tutaj na górze. Oczywiście ja od spodu sobie to okleję jeszcze tą bazą, bo też sobie wcześniej wyciąłam. Tu jest dużo wycinania właśnie wykrojnikami, dlatego stwierdziłam, że powycinam sobie to przed nagrywaniem. Tym bardziej, że jest to wycinanie na tym większym A5. Ja muszę ten mój w ogóle sobie... Ja mam też Sizziksa tego A4, takiego wiecie, tego elektrycznego i powiem Wam, że chyba tylko raz skorzystałam z niego, żeby wypróbować. I ciągle, czy wiecie, zapominam. On nie jest tak pod ręką, więc zawsze mi jest wygodniej sięgnąć po ten, tu
Tu sobie będę musiała trochę dociąć, bo jak ja to dopasowałam z tej strony, to tu mi albo to tak zostawimy, będzie troszkę takie wysunięte, że to też nie przeszkadza, nie? Bo jak tu przycięłam troszeczkę tego brzegu, wiadomo jak wysunęłam wykrojnik, ale też nie za bardzo, więc to jest taki mini. Prawie jak ten kanał dla dzieci. Dobra, tak to zostawimy. I tak jak mówiłam, ja sobie to potem podocinam, bo tam będzie dziubaninka z tym, więc zrobię tutaj tylko front i już, żeby z Wami pracę wykonać. Taką kartkę możecie zrobić sobie z różnych wykrojników albo w formie po prostu kartki kwadratowej, a nawet DL-ki. Myślę, że DL-ka też tutaj w takiej kompozycji by się sprawdziła, ale w sumie, wiecie, chciałam pokazać, że czym bardziej fikuśny wykrojniczek, jakieś tam, wiecie, rameczki, jakieś tam, bo to akurat, tak jak mówię, to są maty do albumów, więc no, siłą rzeczy trzeba było się tu trochę nakombinować, poskładać to, więc też tak będę składała pewnie do środka, chyba że okleję tak jak tu w całości, ale chyba zrobię z takimi rameczkami. Czekajcie. Chyba muszę przerwać, bo dzwoni mama, więc trzeba odebrać. Dobra, przybliżyłam sobie przy okazji troszkę kamerę, żebyście lepiej widzieli. Jezu, uwielbiam moją mamę. Przepraszam Was, to nie będę tego usuwać. No jak mama dzwoni, trzeba odbierać. Słuchajcie, nie ma bata. Ja zawsze jestem taka, wiecie, przewrażliwiona, bo no, tak nie daj Boże się coś stało, to potrzebowała czegoś, no więc zaraz odbieram albo staram się zaraz oddzwonić, ale moja mama ma jakiś chyba 15 zmysł, słuchajcie, bo ona zawsze dzwoni, kiedy ja nagrywam. Ja nie wiem, jak ona to wyczuwa. Ona jest tak jak kurierzy, słuchajcie. Mogę cały dzień chodzić i nic się jej nie wspomni. A jak zaczynam nagrywać, no to dzwoni mama, kurierzy mają to samo. Mogę cały dzień tu siedzieć, nic, a jak ja zaczynam nagrywać, to się zjeżdżają kurierzy. No ale, słuchajcie, mama dzwoni, odebrać trzeba. Tu sobie przejadę troszeczkę, no dobra już tutaj, bo ja tak, wiecie, mam zasadę, że to, co mam do cięcia papieru, nie tnę materiałów absolutnie i na odwrót. I to mi się sprawdza. Ja sobie tutaj, oj, niedobruch. Zawsze troszeczkę zaginam, wiecie, żeby to wyglądało tak estetycznie, tak ładnie, takie ładnie wykończone. Bo tu będę chciała dać koroneczkę i myślę, że tą koronkę też sobie troszkę tak mogłam ją zrobić od tej strony. Byłoby mi łatwiej, bo ja sobie zawsze tak pomarszczę tą koroneczkę, bo ona ładniej wygląda. Tu będzie zasłonięte grafiką, ale staram się to, nie było to za udany pomysł, że zrobiłam to z tej, ale już mi się nie chce z drugiej. Lenistwo wygrywa. I przykładamy sobie w taki sposób, że widzicie ten kancik, ja już sobie jeszcze popaliłam paznokcie, czy się palca, że ładnie to tutaj jest takie estetycznie wykończone, a tu pięknie sobie to pofalujemy, że tak to nazwę. A że jestem praworęczna, pewnie łatwiej by mi to było z drugiej strony, no ale już teraz, oj, to nie był dobry ruch, ale my to tu zaraz zakryjemy, bo ja tu chcę takie ładne, o, no dobra, jakoś to tam podniosę, nie będzie widać. Wprawdzie tu będą dekoracje, no ale mogłam to jeszcze tak wyżej, tu gdzie wiem, że będę miała zasłonięte papierami, bo czasem potem trudno jest to, może w tą. I takie falbaneczki ładne, jak docisnę, to się, wiecie, o, tu już trochę było podsuszone, ale to nic nie szkodzi. Lepiej sobie dołożyć jeszcze raz. Widzicie, no bo klej na gorąco dosyć szybko nam tężeje, więc no wiadomo. A jeśli już tu czuję, jak się kleje. O, i tak ładnie ona sobie tutaj jest. Chodź tu, łobuzie, już Cię układam. Gdzie tutaj jest fajny ten Sizzix teraz, bo tamten to miałam taki pechowy jakiś, natomiast one mają dla mnie, w moim odczuciu, bardzo sztywne te kable i tu jest problem właśnie największy w tym. Jakby te kable były takie bardziej elastyczne, nie wiem, czy mogę to tak nazwać, ale właśnie ta sztywność tych kabli powoduje, że taki problem z nim jest. I tu sobie też ładnie zawijam i zobaczcie, pięknie wykończone.
na krawędzi, uwaga na paluszki, żeby się nie poparzyć. I tak koroneczka by wyglądała. I teraz będziemy jechać tu z tymi dekoracjami. Czekajcie, bo ja już tu się cało ciągnę z tego kleju na gorąco. Najpierw zrobię sobie bazę, czyli to sobie odsunę. Czyli poukładam te główne takie elementy, czyli takie te największe, bo ten różowiutki, bo myślę, że chciałabym ten bardziej wydobyć z tego trochę tego różu. Moja mama akurat bardzo lubi taki pudrowy, brudny róż. Już wiecie, po kim to mam. W przeciwieństwie do mnie, mojej mamie takie kolory w ubraniach bardzo pasują. Mnie niestety tak nie do końca. No ale co zrobić? I teraz ja bym to wszystko, zobaczcie, może tak, a tu tak. I to jakby zasłoni mi, zrobi mi taką podstawę, bazę, a nad resztą zaraz będziemy sobie pracowali. Tutaj jeszcze jest w sumie taki jeden, ten ładny, bo ja nie wiem, ten, widzicie, on jest jeszcze, no ten jest w tą stronę, a ten jest w tą. I tak się zastanawiam, czy jeszcze by go nie dziabnąć. Troszkę czasu się na to poświęci, ale zobaczymy, może będzie ładniej go tak ułożyć, bo to nie są dwustronne papiery, więc nie są dwustronne, ale fajnie, że jest ta opcja. I nawet tutaj już tego zwiszającego eukaliptusa nie będę cięła. Ale fajnie, że jest taka opcja, że są odwrócone w prawo i w lewo. I ja też powiem Wam szczerze, kiedy tam pracuję nad tymi swoimi digi papierami, to też staram się zawsze, żeby były kwiaty, kompozycje albo kwiaty właśnie odwrócone, jedne w jedną stronę, drugie w prawą, jedne w jedną, drugie w drugą stronę, żeby można było sobie właśnie fajnie mieć tą możliwość wysunięcia w taką stronę, która w kompozycji w danym momencie najbardziej będzie nam odpowiadała. To jest dla mnie bardzo ważne. Ja też zawsze zwracam na to uwagę i też dlatego mówię, robiąc jakby swoje tam te digi, staram się zachowywać to, bo lubię mieć ten wybór. Kiedy są grafiki dwustronne, jest łatwiej, prawda? Bo odwracam sobie w prawo, w lewo. No a tutaj no jest, jak to mówią, i trzeba sobie radzić, dlatego u mnie, jak ktoś korzystał z papierów, to widzi, że one są takie na dwie strony. Czekajcie sobie tutaj. Muszę. O, bo to takie malutkie będą. No i tak raz, dwa, tutaj szybko to wytniemy. Ciekawa jestem, na jakie pomysły wpadliście dla swoich mam. Ja mam, powiem szczerze, zawsze problem taki dosyć spory, bo częściej zabieramy mamę na wspólny obiad do restauracji jakiejś, więc... A w tym roku nam ogólnie zwolnił się jeden, bo mieliśmy bilet na kabarety dla siebie, ale zwolnił się nam jeden bilet, bo miałam na 3 osoby, bo Karolina nie jedzie jednak. No i jedną mamę zabieramy na kabarety. A słuchajcie, a to jednak ten był w tą stronę, a ten w dół. Zabieramy na kabarety, no i już nie było, żeby dokupić do drugiej mamy, bo nie myślałam o tym. Ogólnie byłam zaskoczona, że tutaj teściowa powiedziała, że ona bardzo chętnie. Myślałam, że moja mama bardziej taka kabaretowa, nie myślałam, że teściowa, no więc mamy już tu jeden ten bilet. Drugiego już nam się nie udało dostać, no i muszę teraz coś fajnego też wymyślić, żeby druga mama nie czuła się poszkodowana. Wiecie, równie coś fajnego trzeba wymyślić dla drugiej mamy. Dobra. Tu sobie to zostawimy. I teraz właśnie zastanawiam się, czy wypuszczać w dół, czy zostawić. Ale tak mi się wydaje, że ta baza tu się pięknie nam zbuduje. Zrobi nam się taka fajna podstawa. Jedno, co bym zrobiła, to ja bym tego kwiatka tutaj wycięła, bo mi jest szkoda tego fajnego różowego kwiatka, skoro tak czy siak mi go tu zaraz zasłoni wszystko. Wiecie, a dobra, już nie będę wydziwiała. Jejku, jak się ciągnie ten klej na gorąco. Mamy. O, w ten sposób. No i to będzie widoczne. I tu go. Pach. Może bardziej w górę. Będę musiała pudełeczko dla niego robić, no bo tutaj oczywiście nie mam takiego pudełka.
tak by to wyglądało i to koniecznie, słuchajcie, takie świecidełka to jest cudo. Zobaczymy, czy ta koroneczka też tutaj, bo właśnie nad tym pójdą te już różowiutkie. Zastanawiam, czy to gdzieś tu od spodu. Nie, to musi być tu. Będzie to pięknie tutaj podkręcone tym w górę. Dobra. Także będziemy tu, słuchajcie, kombinować. Ja oczywiście tutaj jest papier do papieru, więc śmiało, ja teraz muszę tu zrobić 2 razy. Widzicie, ucięłam 2, a przykleiłam 1, bo to jest takie dosyć wysokie. To ogólnie jest broszka, ale ciekawe, czy ja bym to mogła tu wyrwać. Zaraz zobaczymy, czekajcie. Czy tu się da odczepić ten... O, dało się. To nawet, powiem wam, zaskakująco łatwo. Matką w policzek dostałam, dobrze, nie w oko. Mam okulary, więc... O, i teraz to jest takie płaskie, bo tu był ten, wiecie, takie to zapięcie. I tak. Tak, to jest dziuchy i synki, to jest super. Ale tu potrzebuję jeszcze jedną warstwę, bo to jest takie dosyć wysokie samo w sobie, więc musimy tutaj mieć to tak w górę nieco. Ja sobie to oczywiście docisnę mocniej bo tu już pójdą kwiaty potem. Więc myślę, że nie będzie problemu. I zobaczcie, ja sobie to ciach. Ale żeby teraz nacięłam te wszystkie pręciki, które są, to muszę to teraz szybciutko klejem na gorąco sobie też dziabnąć. Na razie zostawiam. No, oczywiście musiało mi się tak to przewrócić, nie? Bo zawsze jak sobie spłaszczam, wiadomo, że też, chociaż chyba ten mi się bardziej podoba, bo tamten ma takie trochę za intensywne te żółte środki. To jeszcze ten. Jeszcze raz tutaj pokrywamy. O, widzicie? Zabezpieczyłam sobie pręciki i tak odstawiam, żeby to zaschło. A tutaj jadę dalej. I tu. Tu też. A potem będziemy tam, słuchajcie, po bokach upychali listeczki i tym podobne elementy. A ja sobie oczywiście tradycyjnie napisów nie przygotowałam, jak to ja. Jakże, żeby to mogło być. Ok, czekajcie, tak. Dobra, ty pójdziesz bokiem. Więc tu już ładnie ciebie schowamy. A ty pójdziesz tutaj. I od spodu ładnie widać kwiaty. Mamy takie podbicie z papierowej, takie, wiecie, większy element, a tu mamy mniejsze. Na razie tylko sobie tak przykładam, jeszcze nie przyklejam. Zastanawiam się, to jest za intensywne. Ja tak sobie mniej więcej kolorki przygotowałam. Chciałam, żeby było rozmaicie, bo mogłabym zrobić 2 różowe, ale chyba to by było za dużo. Więc ciebie tu ciach. I pomyślałam teraz... Oj, łobuzie. Wszystko jeszcze, wiecie, mokre, niesklejone. O, ale już tutaj za mocno przycisnęłam. Do tego muszę przykleić jednak, bo on się przesuwa, więc już to robimy. Ramię, mam nadzieję, że ja nie uciekłam, słuchajcie, z kadru. Dobra. Ja sobie tam jeszcze jakieś listeczki i tym podobne podokładam, ale na razie, o, widzicie, co się dzieje? No nic złego się nie dzieje, normalna rzecz, bo ja to miałam na kleju, więc ciebie zostawię.
To już mi się tu nie podoba, że sobie to tak obaćkałam. To sobie wytnę, a tam sobie potem dołożę jakieś ładne listeczki. Okidoki. A Ciebie naklej na gorąco. Wszędzie tam, gdzie jest materiał, to lepiej klej na gorąco. Tu akurat materiału nie ma, ale było już za mokre to i myślę, że teraz to już się tu uda. A Ciebie, kochanieńki, tu. I myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby to był ten kremowy. Choć ja rzadko kiedy robię takie bardzo różne kolory, ale jak wiecie, zawsze staram się, żeby te kwiatuszki były mniej więcej takie same, ale tu jakoś tak bardzo mi to pasuje, więc... I jeszcze mamy takiego ponczuśka tu. Nie wiem, czy ponczusia tu, czy bardziej tu. Wiem jednak, że by mi się tu przydała koroneczka do darcia. Czekajcie sekundeczkę. Mamy koroneczkę do darcia, bo gdzieś tu sobie takie maleńkie, słuchajcie, farfocelki będą mu ładnie grały. Ja lubię dodawać, bo zawsze to tak takiej, wydaje mi się, takiej lekkości, troszkę daje takiego, wiecie, komuś może się nie podobać, ja to rozumiem jak najbardziej. Ale akurat, tym bardziej, że tu już koronka jest wykorzystana, to tak ze sobą jakoś też bardziej współgra. Ok. Dobra, i zaraz zobaczymy, czy tutaj siądzie nam. I tu nie chodzi, że ja go chcę tak, wiecie, na siłę. Mogą zostać po prostu tylko dwa, ale on taki ładny jest. Ale jakoś mi nie pasuje w żadną stronę. Ewentualnie tu bym go mogła gdzieś dać i to wszystko, bo tutaj, choćbym chciała, to nie pasi mi z żadnej strony. A znowu słoneczko zaszło. I ono sobie tak, wiecie, schodzi i zachodzi, schodzi i zachodzi. A jak mu tam przyjdzie do głowy, to sobie robi. Dobra, klej na gorąco sobie tu tylko nałożę, ponieważ tam jest koronka, więc wolę tutaj klejem na gorąco i takie właśnie kwiatuszki, te różyczki wszystkie będę sobie dodawała. Ja jeszcze tutaj miałam powycinane te, one mi się bardzo podobają, bo one takie są, takie wiecie, takie haszczorki, które taką fajną robotę robią. To są zawsze takie, z jakichś skraweczków, kawałeczków papieru można sobie powycinać, jak nam tam gdzieś zostanie. To jest tylko taki dodatek, który naprawdę bardzo fajną robotę robi. Takiego trochę sztucznego tłoku narobi. Takiego małego zamieszania. A całkiem fajnie nam gdzieś te prace dopełnia. Ja jeszcze sobie tu oczywiście będę dokładała. Ślicznie się to tu wpasowało. To jest tu za duże. To by nam przytłoczyło tego kwiatuszka, więc niekoniecznie. A ten zrobiłby taką robotę, wiecie, że ten jasny nie jest tu tak bez powodu dodany. O nie! Jeszcze go upuściłam. Dobra. Zaraz sobie to sprawdzimy. A może tu? Taki duży, a tu znajdę jakiś mniejszy. No tak, nic się nie dzieje bez powodu, nie? Wiecie, jak nalewam sobie trochę kleju na gorąco, chwileczkę czekam, aż tak lekko przestygnie i jak już jest taki lekko przestygający, to go przykładam, ale nie naciskam. I wtedy taki lekki dystans zostaje, taki wiecie, nie za duży i taki w sam raz. O, ładnie się złapało. Nie jest na płasko całkiem, nie jest też jakoś bardzo mocno do góry, tak idealnie, żeby... No i tu listeczek jakiś musi być, słuchajcie, to na bank, bo tu chcę to trochę tak
To się tak przekręcę troszeczkę, zaraz to będziemy kombinować. I właściwie to zastanawiam się, czy tutaj jeszcze też nie dać tego. Ja myślę, że to tak całkiem ładnie się uzupełni. Tutaj w związku z tym, że będzie to mocowane na tym metalu, to robię sobie klejem na gorąco, a teraz już mogę delikatnie wsunąć sobie tam tak, wiecie, on jest taki fajny, że można go tak mega mocno wsunąć od spodu i nie widać go za bardzo. Tutaj też by się jeszcze coś przydało, gdzieś jeszcze sobie tej koroneczki też wytkniemy. Niekoniecznie ten taką żanny. Słuchajcie, klej na gorąco uwielbiam, bo szybko działa, ale jak potem mi się ciągną te farfocelki, to troszkę się denerwuję. Pyk. O, zobaczcie. I to jest typ kartki, której ja już bym żadnych chlapań tutaj nie robiła, absolutnie. No wręcz to już by było za dużo. Zaraz zobaczymy, czy to kwiatuszek ładnie się sprawdzi. Nie, tu już bym myślę, żeby było za dużo tego. Miałam jeszcze tu przygotowane wykrojniki, ale jak w sumie widzicie, to chyba raczej nie są one już tu potrzebne. Te listeczki sobie tu oczywiście dodam, bo coś zielonego by się tutaj przydało pod koroneczkę na te niebieskie takie kwiatuszki. Bardzo fajnie. Dobra, to sobie odsuwamy. To też powycinałam dużo tych elementów. Nie wszystkie wykorzystałam, no ale tak to zazwyczaj bywa. Czekajcie sobie, to może tak karteczką cofnę. No, już sobie tu kapnęłam klejem. Już go zamykam. Bardzo fajny efekt robi ta ramka właśnie, więc w sumie koniec końców dobrze, fajnie to wyszło, natomiast zastanawiam się, jak potem zrobić matę z tego, bo to wiecie, jak wytnę matami nie, ja potrzebuję matę w całości, a tym się tak obgluciło, to słuchajcie, na kleju na gorąco, że zastanawiam się, jak to wykorzystać do mat albumowych, bo tam potrzebna jest cała mata w całości do wsunięcia i taka ciekawostka chyba, żeby właśnie potem zrobić takich, nie wiem, co autor miał na myśli. W każdym razie tak to u nas wygląda. Jeszcze tak sobie myślę, że tutaj coś takiego delikatnie zielonego by nam się przydało. A tu mamy taką fajną w poprzek gałązkę, słuchajcie. Nie, ona jest za duża. To całkowicie odpada. Ta jest też za duża. Coś takiego delikatnego. A to jest ten, który odcięliśmy poprzednio. O, tu jest jeszcze jakiś taki zieloniutki. No, jakie mam mieszane uczucia. Czekajcie. Bo to tak czasem jest, że widzimy, że potrzeba by tam było coś zielonego, ale też nie tak dużo tego. O, widzicie to? To jest ten. I myślę nawet, że go tutaj... Dobra, już mi się nie chce tego kleju, mam zakręcony. Klejem na gorąco będzie szybciej. I tu jest koroneczka, więc... Siach. Dobra. Kurczę, słuchajcie, ja powiem wam, że tak już mi się dzisiaj w głowie kręci. Tak jakoś dziwnie czuję. Byłam rano na pobraniu krwi i tyle ze mnie krwi upuścili, że... To jeszcze będę musiała chyba trochę podkleić, bo on mi się przesuwa. Ale ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, bardzo fajnie ona wygląda. No i co? I to chyba by było wszystko.
Moi drodzy, słuchajcie, ja Was bardzo serdecznie jeszcze zapraszam też na Scrablato i jeszcze boksy są, ja tam dołożyłam, bo oczywiście w pierwszy dzień zeszła ich, w dzień, w którym były dostępne dla wspierających, zeszła ich prawie połowa, na drugi dzień poszła dobitka, więc jeszcze tam troszeczkę dołożyłam, także zapraszam Was, oj, jeżeli ktoś był chętny, to boksy jeszcze są, będziemy się, myślę, że fajnie bawić, bo będzie bardzo kolorowo, bardzo letnio. Ja jak zwykle już na koniec, jak już kończyć, to jeszcze dokładam, no ale to jest akurat normalne. Kto tak nie ma, nie? Że już koniec, a jeszcze gdzieś tam coś. Także mam nadzieję, że będziemy się fantastycznie bawili. Słuchajcie, będzie letnio, kolorowo. Dobra. Zapraszam. Tak wygląda moja inspiracja na Dzień Mamy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, że skorzystacie, jeżeli jeszcze nie macie karteczek dla mamy. Takie coś można z każdego wykrojnika wykombinować, nie ograniczajmy się. To, że wykrojniki są tutaj, były stricte wykrojniki jako maty do albumów, takie wiecie, w całości zestaw. Ja sobie to porozłączałam i przygotowałam właśnie takie poskładane, dlatego też musiałam to tutaj, widzicie, posklejać, ale wydaje mi się, że koniec końców bardzo fajnie to wyszło. I co? No nic, cieszę się. Słuchajcie, karteczka gotowa. Zastanawiam się nad błyskiem jeszcze, jakimś małym, ale czy ja tu mam jakiś mały błysk? Mam tu pod ręką same nowości, które dopiero się pojawią w sklepie, więc nie chciałabym tutaj nic jeszcze, jak to się mówi. O, wiem co zrobię. Zrobię moim ulubieńcem. Okidoki. Nie chciałabym nic jeszcze zdradzać, także to jest, słuchajcie, fajna rzecz, bo to jest ten żelik, wiecie, że ten żelik jest cudny, bo on wysycha, nie zostawia żadnych, tu sobie mocno tak zrobimy w środku i tak delikatnie po wierzchu, tu i na boczki, na koronkę. Słyszę, że mąż stoi pod drzwiami i nasłuchuje, czy nagrywam. Nie będę mu psuła zabawy, bo zaraz pod okno pewnie podejdzie. Dobra. Będę się świecić. Także, moi drodzy, bardzo dziękuję. A, ja sobie drzwi nie zamknęłam. A to była niedobra. Bardzo dziękuję za wspólne tworzenie. Dzisiaj mam nadzieję, że się spodobało, że skorzystacie z mojego pomysłu. Przejrzyjcie Wasze wykrojniki, pokombinujcie i może wyjść naprawdę fajny, ciekawy projekt. I my mamy karteczkę na Dzień Mamy ze świecidełkami, z brokacikiem. Moja mama lubi to, myślę, że się jej spodoba. Także wszystkim mamom z tego miejsca wszystkiego co najlepsze. Słuchajcie, dużo zdrówka mamusie, dużo cierpliwości i nieograniczonej miłości od Waszych pociech. Ściskam, do zobaczenia, do następnego razu. Pa, pa.